Cześć! Dziś przychodzę do Was z, myślę, bardzo ważnym dla milionów ludzi na całym świecie temacie. Temacie dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Nie od dziś wiadomo, że dostępność cyfrowa to zapewnienie, że każdy, bez względu na swoje ograniczenia fizyczne, sensoryczne czy poznawcze, może swobodnie korzystać z produktów cyfrowych. To klucz dla stron internetowych i aplikacji, a nawet urządzeń takich jak smartfony czy komputery. Wyobraź sobie, jak frustrujące musi być, gdy chcesz przeczytać najnowszego e-booka, załatwić prostą sprawę przez internet, czy chociażby odpisać na maila, ale napotykasz jakieś bariery, które to skutecznie uniemożliwiają. W zaokrągleniu, dla około 285 milionów osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi na świecie, takie wyzwania są niestety codziennością. Na szczęście ze wsparciem przychodzą im technologie wspierające dostępność, takie jak czytniki ekranu JAWS, NVDA czy VoiceOver na urządzeniach Apple, które umożliwiają im słyszenie zawartości ekranu zamiast jej widzenia. Są też inne narzędzia ułatwiające życie, np. narzędzia powiększające jak Magnifier w Windows czy Zoom w macOS. One z kolei ułatwiają zwiększanie rozmiaru tekstu i grafik, co jest kluczowe dla osób z ograniczoną zdolnością widzenia. Ale co z interakcją? Jest na przykład oprogramowanie do rozpoznawania mowy, takie jak Dragon Naturally Speaking. Pozwala ono na sterowanie komputerem i wprowadzanie tekstu głosowo. Na urządzeniach mobilnych jest Siri na iOS i asystent Google na Android. Natomiast jedynie propozycja od dobrze znanego wujka potrafi rozpoznawać polecenia w języku polskim. Z drugiej strony zaś mamy takie narzędzia jak syntezatory mowy, które umożliwiają słuchanie treści stron internetowych czy dokumentów, co daje możliwości wygodnego dostępu do informacji. Swoją drogą jestem pewny, że osoby pełnosprawne również z tego korzystają, gdy na przykład wolą wysłuchać jakiegoś artykułu niż go czytać w danym momencie. Też tak masz? Daj znać w komentarzu, jeśli tak. No dobra, to jak możemy tworzyć treści bardziej dostępne dla osób z problemami wzrokowymi? Kontrast i kolor. Kluczowym elementem jest zapewnienie wysokiego kontrastu między tekstem a tłem. Zalecany stosunek to co najmniej 4,5 do 1, ale najlepiej dążyć do 7 do 1. To umożliwia łatwiejsze czytanie i zrozumienie treści, szczególnie dla osób z ograniczoną zdolnością widzenia. Tekst alternatywny dla obrazów. Obrazy, ikony i istotne elementy wizualne powinny posiadać tekst alternatywny, aby osoby korzystające z czytników ekranu mogły zrozumieć przekazywaną treść. Ale uwaga! Elementy dekoracyjne, które nie niosą kluczowych informacji, nie wymagają dodawania tekstów alternatywnych. Struktura nagłówków. Użycie logicznej struktury nagłówków H1, H2, H3 itd. ułatwia orientację na stronie i nawigację. To pozwala osobom korzystającym z czytników ekranu na lepsze zrozumienie hierarchii i struktury treści. Dostępność z klawiatury. Zapewnienie, że wszystkie funkcje strony są dostępne z poziomu klawiatury jest tutaj niezbędne. To kluczowe dla osób, które nie mogą korzystać z myszki. Etykiety i instrukcje. Jasne oznakowanie elementów formularzy oraz dostarczanie instrukcji ułatwia korzystanie i interakcję. Dzięki temu unikamy niejasności i pomagamy użytkownikom w łatwym wypełnianiu formularzy. Włączając powyższe rekomendacje do naszych cyfrowych produktów, możemy znacząco poprawić dostępność dla osób z problemami wzrokowymi. To jednak wymaga od nas, twórców treści, takich jak programistów i projektantów, ciągłej uwagi i gotowości do implementacji najlepszych praktyk dostępności. Na koniec, ostatnia bardzo ważna sugestia. Nie zapominajmy o testowaniu. Korzystając z narzędzi automatycznych jak Wave czy Lighthouse, możemy wyłapać najbardziej oczywiste błędy dostępności, jednak bezpośrednia współpraca i testy z udziałem użytkowników niepełnosprawnych wzrokowo dostarczają bezcennych wskazówek i odpowiedzi, jak dostosowywać nasze treści. Podsumowując, dążenie do dostępności cyfrowej to nie tylko nasz obowiązek, ale i szansa na zbudowanie otwartego i inkluzywnego społeczeństwa cyfrowego. Dziękuję, że dołączyliście do tej ważnej rozmowy z punktu widzenia tworzenia produktów cyfrowych. Jeśli ten odcinek odpowiedział choć na jedną z Twoich wątpliwości, pamiętaj, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. W następnych odcinkach poruszę kwestie innych grup użytkowników z innymi niepełnosprawnościami. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!